W ubiegłym roku zegarki Samsunga przeszły sporą rewolucję, porzucając swój autorski system na rzecz Wear OS. W tym roku już takiej rewolucji nie ma, ale poza następcą w postaci Galaxy Watch 5 dostajemy nowość, czyli jeszcze mocniejszą wersję Watch 5 Pro. Zapraszam do materiału, w którym pogadamy o najbliższych konkurentach dla Apple Watch w świecie Androida. Podstawowa wersja Galaxy Watch 5 z wyglądu niewiele różni się od czwórki. Dostępna jest w wariancie 40 mm w kolorach czarnym, różowe-złoto oraz srebrnym. Jest też większa tarcza 44 mm i ona występuje w kolorach czarnym, niebieskim oraz srebrnym. Obudowa wykonana jest z Armor Aluminium, a ekran pokrywa szafirowe szkło, odporne na zarysowania. No i właśnie szafir jest tu nowością, a patrząc na to, jak ten ekran wystaje niemal bez żadnej ramki, jest narażony na otarcia, jest to jak najbardziej zmiana na plus. Rozdzielczość ekranu wypada identycznie jak rok temu, czyli dla wersji mniejszej mamy 1,2 cala oraz 1,4 dla większej. AMOLEDowe ekrany oferują świetne kolory i dobrą widoczność nawet w słońcu. Cała konstrukcja jest porządna i elegancko wykonana. Spełnia normy wodoodporności IP68, zanurzenia do 5 atm, a także mamy teraz certyfikat militarny MIL STD 810 potwierdzający odporność na pył, kurz i wodę. Największym problemem wersji czwartej był ich czas pracy na baterii, który czasami nie wystarczał nawet na jeden pełny dzień, jeżeli wybraliśmy się np. z zegarkiem na trening. Tym razem bateria urosła do 284 mAh w wersji 40 mm i do 410 mAh w wariancie 44. Pozytywnym dodatkiem jest też wsparcie dla szybkiego ładowania bezprzewodowego. Sercem zegarka jest autorski procesor Exynos W920, wspiera go 1,5 GB RAMu i 16 GB pamięci na dane. Poprzednia wersja miała sporo problemów na start i pamiętam, że od razu po premierze były ważne aktualizacje, które naprawiały problemy z baterią czy wydajnością. Tym razem może nie mamy wielu zmian wizualnych, ale to właśnie w środku nastąpiły największe usprawnienia. Zegarek na start ma wgranego asystenta Google, z którym pogadamy po polsku. Wcześniej był nieszczęsny Bixby, więc teraz z łatwością możemy nawet głosowo odpowiadać na powiadomienia, a zegarek przetworzy naszą mowę na tekst. Nowością w ofercie jest Watch 5 w wersji Pro. On zastępuje ubiegłoroczny model Classic z obracaną tarczą, wprowadzając w Samsungu tak jakby nowy segment zegarków, tych bardziej dopieszczonych. Tak jak słyszeliście, nie będzie teraz Watcha z fizycznym obracanym pierścieniem, za to każdy z zegarków wspiera cyfrową tarczę, czyli jeżeli dotykamy opuszkiem po ramce, to możemy przełączać się pomiędzy ekranami. I dodatkowo haptyczne wibracje dają nam delikatnie znać o przeskakujących kartach. Galaxy Watch 5 Pro ma jedynie wariant 45 mm i kolory czarny oraz szary. AMOLEDowy ekran ma przykładną 1,4 cala i tak jak w przypadku klasycznej piątki pokrywa go szafirowe szkło chroniące przed zadrapaniami. W nim dodatkowo ramka zachodzi ponad wyświetlacz, co już same w sobie daje ochronę. Koperta w przypadku wersji Pro wykonana jest z tytanu. Nowością jest też inne zapięcie, a dokładniej jest to zapięcie magnetyczne, dzięki czemu możemy idealnie dopasować sobie pasek do naszego nadgarstka i w razie czego szybko możemy go ściągnąć. Ciekawy tylko jestem, czy nie będzie on się zbyt łatwo rozpinał w codziennym użytkowaniu. Dorzućmy do tego jeszcze baterię o pojemności aż 590 mAh i wydaje mi się, że w końcu zniknie problem z codziennym ładowaniem. Według zapewnień producenta ta bateria ma wystarczyć na 24 godziny ciągłej pracy GPS, co powinno przełożyć się na jakiś tydzień normalnego użytkowania z powiadomieniami, jeżeli nie będziemy włączać aktywności. Procesor i pamięci są takie same jak w wersji zwykłej. Wyróżnikiem wersji Pro są natomiast możliwość importowania trasy zapisanej w formacie GPX, gdzie później będziemy prowadzeni krok po kroku razem z komunikatami głosowymi. Jest też opcja powrotu, też krok po kroku, tą samą trasą do miejsca, z którego ruszyliśmy. Jestem tylko mocno ciekawy, jak będzie wpadał tutaj GPS, czy będzie mu bliżej do specjalistycznych Garminów, czy jednak tańszych zegarków, bo ten w Watch 4 nie był idealny. Wśród funkcji dostępnych w prezentowanych modelach nie zabrakło pomiaru EKG, ciśnienia tętniczego, analizy składu naszego ciała czy całodobowej saturacji. Zegarki mają też oczywiście moduł NFC do płatności Google Pay, czy najnowszy standard łączności Bluetooth 5.2. W
W sprzedaży dostępne będą warianty z łącznością Wi-Fi, ale także LTE. Wybierając tą drugą wersję, po połączeniu karty eSIM będziemy mogli korzystać z zegarka jak z telefonu, czyli odbierać połączenia, odpowiadać na powiadomienia. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi zegarek może działać bez konieczności połączenia z telefonem. Samsung ulepszył w tym roku czujniki na spodzie, czyli autorskie BioActive. Ich powierzchnia teraz urosła i lepiej przylega do nadgarstka. A co za tym idzie? Zbiera dokładniejsze dane. Nowością jest trening snu. Monitor naszego snu został rozszerzony o szczegółowe raporty, pomiar natlenienia krwi i wykrywanie chrapania. Wszystko to jest teraz spięte w 4-tygodniowy trening snu, po czym dostajemy komunikat, czy dobrze śpimy, czy jednak powinniśmy coś zmienić. Obie wersje zegarków działają na Wear OS 3.5 z nakładką One UI Watch 4.5. Z ciekawostek, smartwatch może obsługiwać mapy Google bez połączenia ze smartfonem po wcześniejszym zapisaniu trasy. Ceny rozpoczynają się od 1349 zł za wersję 40 mm z opcją łączności Wi-Fi poprzez 1699 zł za większą wersję 44 mm z łącznością LTE. A w przypadku wersji Pro mamy dwie ceny: 2149 zł za wersję Wi-Fi i 2349 zł w przypadku jak będziemy chcieli mieć opcję LTE. Jest trochę drożej niż przy czwórkach rok temu, których cena zaczynała się od 1169 zł za wersję zwykłą i 1999 zł za wersję Classic z obracanym fizycznym pierścieniem. Widzimy wzrost około 200+, ale zyskujemy większą baterię, co w sumie jest kluczowe w tych urządzeniach. No i teraz jest jeszcze bardziej dopracowany soft, ale to jest w sumie kwestia aktualizacji w Watchach 4. One też powoli dostają aktualizację, więc o ile będziecie w stanie przeboleć słabą baterię w Watchach 4, no to będzie na pewno je korzystniej kupić niż piątki, no bo będą tańsze. Ciekawie prezentuje się wersja Pro, która faktycznie dodaje funkcję Pro. Z takiego zwykłego zegarka robi się zegarkiem wyczynowym, odpornym na ekstremalne sytuacje. Przedsprzedaż ruszyła już teraz i potrwa do 25 sierpnia. I właśnie w tym okresie do zakupu dostaniemy słuchawki Galaxy Buds 2 o wartości około 600 zł. Właśnie jeżeli zastanawiacie się nad zakupem, to uważam, że warto, bo słuchawki do biegania z tym zegarkiem przydadzą się idealnie. No i są niezłym rabatem, nawet jak od razu chcecie je sprzedać. Ja osobiście nie mogę się doczekać testu w wersji Pro. Jeżeli faktycznie wszystkie funkcjonalności Wear OS będą działały i do tego bateria będzie trzymała około tydzień, to może on być hitem, nawet mimo wyższej ceny, bo sam system oferuje naprawdę dużo. Dajcie znać, co wy myślicie o nowych zegarkach od Samsunga. Ode mnie to tyle z pierwszych wrażeń. Na kanale Instalki możecie zobaczyć mój materiał o nowym Foldzie oraz Flipie 4. generacji. Pamiętajcie też o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli materiał był ciekawy. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do następnego.